Jesteśmy w kolejnym sklepie, chyba ostatnim, bo czas też trochę pozwiedzać, że tak powiem, na okolice, wiecie, nie tylko sklepy, nie? Zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. I tutaj też musimy podłożyć muzykę. Niestety z radia leciała raz głośniej, raz ciszej, ale prawie cały czas bardzo głośno, więc trochę Wam tutaj sama podłożę głos. Tutaj mamy regały z talerzami. Przeważnie. Koszyki takie trochę niewygodne były, bo ta rączka u góry po prostu non-stop spadała na dół. A tu mamy taką fajną kaczuszkę za euro 50. Był to chyba jakiś taki pojemniczek, być może na marmoladę albo na cukier, bo tam było takie wgłębienie na łyżeczkę. A tu po lewej stronie ten talerz patera w zasadzie z takim motywem cebulowym. Była to, pisało na tym Dresde zamiast Dresden, więc raczej jakaś podróbka. Za 3 euro. Wazoniki to raczej coś takiego nie starego, taniego. One były chyba też po euro. A tutaj mamy pamiątkę do Komunii Świętej marki Kala za 1 euro. A tutaj na dole myślałam, że to coś fajnego, ale niestety to było z plastiku. I na dole mamy taką ażurową paterkę Made in Italy, czyli włoskie, za 4 euro. Tutaj mamy już taki długi regał z wszystkim i z niczym. Jakieś kartki, jakieś książki, jakieś teczki. A tutaj też różne rzeczy, też częściowo dewocjonalia, ale bez cen. I ten też bezcenny. Wiecie, brałam raczej tylko do rąk to, co mnie naprawdę zainteresowało. Tu jaki kwiat, patrzcie, ale ciężki. Ale on tu jest jakby złamany. Nie wiem, pęknięty wygląda. 28 euro. Możliwe, że jest to murano, bo jest bardzo ciężkie. Więc całkiem możliwe. Tu mamy same szkło. Tutaj mamy też taką misę, która mogłaby stać na przykład na tarasie jako pojemnik na wodę, dla przykład na ptaszków, bądź dla psa. Chociaż bardziej myślę dla ptaszków na deszczówkę. Tu jest fajny świecznik za 4 euro. To nie wiem, czy on jest taki dziabnięty tu z jednej strony i z drugiej. To były nogi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To były nogi tutaj jeszcze przymocowane. Mówisz? A ktoś je po prostu oderwał. A chyba tak, masz rację. One tak były tak pewnie wywinięte jak czasem są takie lwie nogi, nie? Tu jeszcze mamy taki, no szkoda, bo jest uszkodzony ewidentnie. Tu mamy taką ładną amforę za 28. O, taki fajny dzban mamy. Złocony, pewnie jakieś Włochy. Tak, Włochy za ile? Widzisz cenę? Nie widzę ceny. Jest, 10 euro. 10 euro. Postaw tu, zobacz, tutaj jest taki jeszcze. No mówię, że Włochy. Tu mamy, co to jest, bo to jest bardzo ciężkie. I bussa, czekaj, obróć za 14. I to jest Dietmar. Czekaj, Dietmar Urbach. Musisz mi trochę pomóc, bo za ciężkie jest na dole. To są takie zestawy
do łazienki. To jest to samo? Belgia, belgijskie, nie. Belgijskie pisze Villeroy Boch? Nie, Nie. Manufakturę Imperiale et Jimmy. Made in Belgium. To jest takie samo. To jest to samo. Tak. Po 12 euro jeden. Dobra, idziemy dalej. Obok, co tu jeszcze jest? Takie na kargulowy płot. Po 7 euro. Ten mniejszy po 5. Tu jeszcze mamy taki. To też jest taki łazienkowy za 20. O, weź tego jeszcze podnieść na dole. Zobaczmy go, co to jest. Też to samo. Ale tu jest Boch napisane już. Poczekaj. Villeroy Boch. 2,50 jest ten. Boch, no. Pokaż bliżej Boch go. Belgium. Boch, no. A ten jest ładny. Ten jest ładny. Ile kosztuje? Bezcenny, ale pewnie też 12 euro. I tam jeszcze jeden jest. Nie, ten obok. Ten to są Włochy, ten pierwszy. To też jest Boch. Za 12. One wszystkie są po 12. 50 centów, takie coś. Mamy jeszcze taką butelkę. Ta butelka akurat fajna jest. Za 8. A tu mamy taką piękną komodę, zobaczcie. Bardzo też dużą. A na niej taki piękny zestaw KPM, bardzo duży. Nie wiem, czy przypadkiem nie na 12 osób. Tak to trochę wyglądało. I kosztował 45 euro. Bardzo ładny zestaw. Trzeba przyznać. A tu obok taka duża witryna. Trochę jak kredens, trochę jak witryna. Do przechowywania i porcelanki, i szkła. Dla nas ewidentnie za duża. I tu już mam następnie komodę, która też mi się bardzo podobała. Takie moje drewno w takim kolorze. Była bardzo duża, naprawdę. Do jakiegoś pałacu chyba, albo do kamienicy. Tu obok jeszcze był bardzo fajny stół. On kosztował 65 euro. Krzesła były osobno. I kolejna komoda. Chyba ciut mniejsza. Za 90 euro z taką obramówką u góry, ale przepiękne drewno, naprawdę. Bo stoi jeszcze z 200 lat pewnie. A tu mamy kolejne regały. Tutaj akurat z filiżankami, z mlecznikiem. Zaraz zobaczymy, co tu znajdziemy ciekawego. Tu mamy na przykład KPM Kryster, wielki zestaw na 12 osób prawdopodobnie. Niestety bezcenny. Prawdopodobnie trzeba pytać o cenę. W tym sklepie większość rzeczy nie miało cen, a niektóre miały, więc trzeba by iść po prostu kogoś wziąć do ręki coś i zapytać przy kasie, ile kosztuje. Tu dzbanki niektóre miały ceny. Mnie zainteresował ten z tyłu. I zaraz go sobie wyciągniemy. On był bez sygnatury i kosztował 2,5 euro. A ten tutaj 4,5 euro. Tu mamy wazę. Ta, którą trzymam w ręce, kosztuje 5 euro.
I tu mamy już wazy. Jak wiecie, ja wazy kocham, uwielbiam. I najchętniej miałabym je na jakimś wielkim regale i po prostu każda inna, każda gdzieś bardzo stara. Tu na dole mamy talerze takie, coś ale angielskie, ale one były bardzo ciemne. A tu już fajna sosierka, taka coś w stylu Villeroy Boch albo Sergumin, jak i waza obok. Kolejna to była Limoges, a jeszcze kolejna to była Czechosłowacja za 5 euro. I tu mamy już kolejny regał i sosierki. Tu mamy Czechosłowację za 2,5 euro. Tu jest Bawaria. I tu w tym momencie przyniósł Wojtek jakiś taki piękny dzban kryształowy za 10 euro i stwierdził, że jak na jego wagę to chyba ciężko by było w nim jeszcze wodę trzymać, bo był bardzo, bardzo ciężki. Z wodą byłby jeszcze cięższy. Ta sosierka kosztowała 2 euro. I też miała bardzo ładną rączkę albo uchwyt. I tu mamy też sosierkę za 3,5 euro. Tu na kolejnym regale mamy taki piękny wazon od Delft. Kosztował 25 euro. Chyba mam identyczny w domu. Taki pojemnik za 15. I tu kolejny też za 15 euro. A tu kolejną rzeczą jest piękny stół, który na zewnątrz miał jakąś taką fakturę jakby z metalu. A na nim stały 3 dzbany, ewidentnie miedziane i każdy kosztował bodajże 12 euro. Na pewno bardzo stare. O to się składa? Fajny ten, taki wiecie, do wchodzenia, taka drabinka, można też sobie usiąść. Ale bezcenny również. Zobaczcie, jaka komoda stoi. Ale wierzcie mi, że nie jestem w stanie wam pokazać, jaka ona jest wielka. 3 metry? Na 100%. Że 3 metry kosztuje 180. Ale piękne. No ale to już chyba nie do domu, do jakiegoś pałacu. Jeszcze taki stół jest za 190, ale stół akurat jest mały w stosunku do tej komody. Ceny też są fajne niektóre. Ten stoliczek, szafeczka nocna, 8 euro. A tu mamy już piękny mebel, bardzo zresztą wysoki, więc na pewno do nas by się nie nadał. Natomiast wyjątkowy i kosztował tylko 90 euro, także te meble są tutaj dużo tańsze jak w Niemczech. A tu mamy, a tu mamy meble, w sensie krzesła znaczy. I trochę tych krzeseł tutaj jest, półki. Widzę, że z tyłu jest taka półeczka, która by mogła służyć jako garderoba i tu obok też. Chyba jest troszeczkę mniejsza od naszej, nawet o połowę mniejsza od naszej. No i gazetowniki widzę jeszcze są. A tu u góry mamy taki piękny stylowy fotel. Zgadnijcie za ile? Za 15 euro. Szok. Ukrop straszny. Naprawdę. Ukrop straszny dzisiaj. Jakby tak zwiedzać cały czas na zewnątrz, to chyba byśmy się ugotowali. Także trochę w aucie jesteśmy, trochę w sklepach, to wszędzie jest w zasadzie klima i tu i tam. Samochód nagrzany 37 stopni. 37 stopni. W samochodzie. Masakra. W każdym razie coś tam kupiliśmy. Powiem szczerze, że niedużo.
No ale wiecie, ja u nas też chodzę na zakupy, też chodzę po sklepach takich, więc dużo rzeczy też mam, więc no nie napalam się na wszystko, no bo nie ma sensu. Muszę sobie jakieś tam priorytety stawiać. Ładny był jeden zegar, na pewno go kojarzycie, ładne było krzesła, te takie wyściełane, ale były tylko 3, więc też nie. Mebli było dużo, mnóstwo pięknych, no ale też nie, no bo nie. Więc jedziemy na parking koło nas, jakiś tam parking Wojtek wynalazł. I na parkingu pokażemy Wam, jak nie będzie za gorąco, jak nie będzie za gorąco, to nie, ale może to chwilę potrwa, to damy radę. Pokażemy Wam, co kupiliśmy dzisiaj, bo jutro się wybieramy na ten Free Targ duży, Free Targ, czyli targ staroci, ten ogromny. Pewnie tam coś też skoczy, zobaczymy, jakie będą ceny. No, także jak dojedziemy, pokażemy Wam, co kupiliśmy. Nie ma tego wiele. Zatrzymaliśmy się pod Aldi, idziemy zobaczyć, co tutaj ciekawego jest w Aldi w Belgii. Ale tu fajnie chłodno. Jaki śmieszny chleb. Zobaczmy sobie, po ile tu jest kawa. O, tu jeszcze taniej. O, to tutaj jest bardzo tanio kawa. Bo ja to akurat piję. To u nas kosztuje 5,5 euro, to kosztuje 3,5 euro. Jest dużo taniej. W sensie w tych padsach. A ile kosztuje taka nie w padsach? 11,99. No to ciut taniej. Albo taka. To jest półkilowa. Półkilowa kosztuje 5,5 euro. Bardzo podobne ceny jak w Niemczech. Bardzo podobne. Wiadomo, sery takie pleśniowe są wszędzie drogie. Znaczy drogie, no. Zależy kto co lubi, nie? Ja lubię, więc kupuję od czasu do czasu. To jest pojechanie belgijskie pakietki. Chcesz jeszcze mało aucie do jutra? Tak? Nic im nie będzie. Przecież ile kawy kupiłam? O pół jest tańsza. Tu już tam. Niż u nas. Nie ma śledziona. A jeszcze masz sałatkę u nas, wiesz? Wiem, ale to dobrze chciałem. Zobaczyć po ile jest. Tak. Klima włączona, bo Szumieć trochę. Głośniej musi. to jak jak nie będzie szumieć, to nie puszczę tego po prostu w eter. Ale co chciałam powiedzieć, że to jest bardzo czysto w Belgii. Rzeczywiście mało ludzi się pokazuje na ulicach, pewnie siedzą w domach, poza tym jest bardzo gorąco, to też może być powód, że ich tak nie widać, bo się po prostu chowają przed gorącem. Natomiast jest tak bardzo zadbanie. Naprawdę, jest bardzo czysto i bardzo zadbanie. Bardzo na mnie robi wrażenie Belgia. Pewnie dlatego, że u nas jest brudno. Na 100%, nie? Wracamy już z tego. Wracamy już ze sklepów. Mamy zakupki są, ale niewielkie.
sos algierski jest, to jest najważniejsze. Wojtek lubi bardzo sos algierski, którego u nas nie ma. Można go kupić w Holandii albo w Belgii. Tu jakoś opakowania się zmniejszyły, nie? I mąż mówi, że mnie zaprasza na lody. Aha. I co? To zapraszasz czy nie zapraszasz? No tak. No. Zresztą mamy pod pokojem naszym lodziarnię, więc wypadałoby ją jakoś tak odwiedzić, bo Państwo są tak bardzo grzeczni i mili, że Ale pani zapraszała na lody właśnie. no, jedna firma, nie? Także pewnie się jakaś kawka przy okazji trafi. Już jedną dzisiaj piliśmy, w biegu trochę, a druga będzie na spokojnie, z widokiem na bazylikę. Wtedy już dzisiaj jedliśmy. Tak? Tak, moi drodzy, mały update z domu już. Takie są nasze zakupy ze sklepów używanych. Myślę, że nie są całkiem małe. Mogą być większe, ale dużo rzeczy jest droższych jak u nas, więc bez sensu je tam kupować. No ale parę rzeczy żeśmy przytulili. Moi drodzy, na przykład taką wazę, ona była za 6 euro. To jest, myślę, że jest bardzo dobry stan, chociaż ona jest bardzo stara. Lata mniej więcej... jest koniec XIX wieku i ona jest albo Villeroy-Boch, albo Sergumin. Tak samo ta sosierka, ten sam stan i ta sama sygnatura. Berta, prawdopodobnie jest to, według moich poszukiwań jest to, bo nie ma tutaj żadnego takiego stempla wskazującego na przykład Villeroy-Bocha czy Sergumin i jest to tak samo jak to prawdopodobnie, że ma bardzo podobny motyw, tylko ten jest troszeczkę bardziej wytarte. To są 3 różne sklepy, a w zasadzie to 2, bo w tym środkowym nie kupiliśmy nic. Potem była taka misa z marki Perex z Anglii, akurat myślałam, że z Ameryki, ale z Anglii. Ta jest bardzo dobre, te miski są, one się po prostu nie psują. Potem była taka filiżanka 2 razy. 2 sztuki takie mamy. Były ich 4 w sumie, ale one były pouszkadzane niektóre. I to jest Francja. Ładne takie mają. Troszeczkę jakby mi się kojarzy z motywem azjatyckim. I są bardzo grube, takie ciężkie. Do kawy będą fajne. Potem mamy taką chochlę posrebrzaną. Myślę, że do takiej dużej wazy, ale nie do tej, bo ta jest nie za duża. Ona jest grawerowana. Grawerowana jest Mathilde Feldhausen. Co ciekawe, wydaje mi się, że jest to niemieckie, no bo po niemiecku pisze, więc jest to jakiś prezent ślubny. Hochzeitgeschenk, zresztą pisze 1912 bodajże. I no myślę, że jest fajna, nie? Taka fajnie profilowana, fajnie wygięta. Fajny zakup, ona kosztowała 5 euro. Waza 6, sosierka 3, ta miska 2 euro. Te filiżanki były bardzo jakieś tanie, nie wiem, po 50 centów chyba, bo pani mi policzyła wszystko razem potem. I potem jeszcze miałam takie 2 łyżeczki. Jest w zasadzie to jedna łyżeczka, to jest taka starsza, posrebrzana, trzeba ją wyczyścić. Ale ona chyba jest, wydaje mi się, do przecedzenia czegoś, być może do torebki z herbatą. Chociaż nie wiem, czy w tych czasach były już torebki z herbatą, ale do przecedzenia ma malutkie dziureczki. Bardzo fajna, klimatyczna łyżeczka i tutaj do tylko kostek, do cukru bądź do podnoszenia czegoś bardzo małego. Takie malutkie szczypczyki. Ja za te 2
Za te dwie rzeczy zapłaciłam chyba 3 euro bodajże, więc też fajna cena. I tu mamy jeszcze dwie takie paterki piękne. Jedna jest Kala, druga jest Bawaria. Myślę, że w pięknym stanie. Zobaczcie, jak to złocone tutaj jest. Bardzo ładne obydwie są. Tamta pod spodem to jest Bawaria. Każda kosztowała 2,5 euro. I ostatnią taką perełeczką, myślę, jest ta piękna filiżanka. Jest złocona 24-karatowym złotem. Jest to Bawaria Jega z miejscowości Arzberg. Lata mniej więcej 20. No, śliczna. To taki cukiereczek na dzisiaj. I takie były nasze zakupy ze sklepów używanych w Belgii.